Dzień dobry. Z Centrum Dialogu specjalnie dla Państwa nadają Sabina Baulis i Julia Pietraszewska. Klub Kuriera TV to program przygotowany przez młodzież o patriotyzmie. Sabino, co przygotowaliśmy na dziś? Wszyscy wiemy, żeby zaistnieć w showbiznesie, trzeba zacząć z wysokiego C z przytupem. Oto nasz as z rękawa. Witam, dziś jesteśmy w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi. Jest z nami rabin Dawid Szychowski, do którego mamy parę pytań. Jak wszyscy wiemy, ten rok jest bardzo ważny dla Polski. Mamy 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Jak w takich chwilach Pan postrzega patriotyzm? Ja rozumiem to jako skomplikowaną dosyć ideę i o niejasnych granicach. Wiadomo, że idiota nie może być patriotą. To jest na pewno, dlatego że to jest, tak jak mówię, skomplikowana idea. Z jednej strony wiadomo, że marzyłbym o świecie, w którym wszyscy jesteśmy braćmi i spijamy sobie z dzióbków, a z drugiej strony jest taka sprawa, że trzeba zadbać o swoje interesy, bo jak się o nie nie zadba, to nikt inny o nie nie zadba. Więc z jednej strony musimy dbać o swoje interesy, z drugiej strony nie możemy być zbytnio zamknięci i egoistyczni. Interesuje nas to, jako Żydów, żeby każdy naród trwał w swojej tożsamości, żeby realizował swoje cele. Czyli Pan uważa, że jest patriotą? Czy ja jestem patriotą? To jest znowu zależy od definicji. Jeżeli odnosi się do ojców, a naród żydowski bardzo często wspomina praojców i do nich przede wszystkim się odnosi, no to tak, zdecydowanie. To, co uczyli nas praojcowie, to traktować jako przede wszystkim punkt odniesienia, jako okulary, przez które mamy patrzeć na dzisiejszy świat. Proszę mi jeszcze powiedzieć, czym jest dla Pana mała ojczyzna? Jeśli pytamy człowieka, gdzie mieszka, żeby to jak najszerzej opisał, to on mówi: mieszkam na ulicy takiej, takiej pod numerem takim, na gdzie? Na takim osiedlu, w jakim mieście? W Łodzi na przykład. Gdzie to jest? W Polsce. A gdzie jest Polska? W Europie. A gdzie jest Europa? Na świecie. A gdzie jest świat w takiej układzie? A gdzie jest taki układ w takiej galaktyce? To się rozszerza. Perspektywa jest zawsze od siebie zaczynamy, więc o te małe ojczyzny bardzo trzeba dbać, bo im one będą bogatsze, im bardziej wartościowsze, tym więcej korzyści dla szerszych ojczyzn, dla większych ojczyzn, że jeżeli tu będzie gmina mocna i dobrze działająca, to będzie dobre dla Łodzi. A jeżeli będzie Łódź dobrze działająca, to będzie dobrze dla Polski i tak dalej, i tak dalej. A jak według Pana tutejsza młodzież mogłaby zachowywać się jak patriota? Co mogłaby robić w takim codziennym swoim życiu? Patriotyzm dla mnie, jeśli chodzi o młodzież, to się łączy przede wszystkim z poznawaniem i z nauką, żeby uczyć się i poznawać właśnie granice tego pojęcia. W ten sposób najlepiej się będzie służyło ojczyźnie. Dlatego mówię znowu, idiota nie może być patriotą, bo on jest bardzo mało świadomy, jego perspektywa jest bardzo wąska co do jego działań. I przez to jest po prostu marionetką, która bardzo łatwo poddaje się manipulacjom. Rozumiem, to już wszystkie pytania, które chciałam Panu zadać. Z Gminy Żydowskiej mówiła dla Was Natalia Płachcińska. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję. Dziękujemy, to było bardzo pouczające. Przenosimy się teraz do Parku Szarych Szeregów. Narodowość, a obywatelstwo? Znaczy obywatelstwo dla mnie to jest chyba tylko ten papierek, który dostaję. No obywatel to jest obywatel, który się Obywatelstwo można nabyć. Mieszkając kilka lat w jakimś kraju, płacić podatki, można być obywatelem tego kraju. A no to się po prostu urodziłem, tu mieszkam, tu pracuję, tu mam rodzinę. tu jest moja ojczyzna. Może na przykład Niemiec może czuć się Polakiem, Rosjanin może czuć się Polakiem, każdy może się czuć Polakiem, no a niekoniecznie się urodził w naszej pięknej ojczyźnie. Po prostu jeżeli przejmujemy się miejscem, w którym jesteśmy, no to jesteśmy wtedy obywatelami, ale jednocześnie nie musimy zatracać swojej tożsamości narodowej. Jaka jest różnica między narodowością a obywatelstwem? Na przykład mam obywatelstwo polskie, więc mieszkam w Polsce, ale moja mama czy tata mogą być innej narodowości, w sensie mama Angielką, to
Jestem Angelikiem mieszkającym w Polsce. W tym roku mija 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym czasie Polska była pod niemiecką okupacją, była rządzona przez autorytarny reżim, by w końcu w 1989 roku rozpocząć proces demokratyzacji. Przez ten czas wiele pojęć zmieniło swoje znaczenie. Dzisiaj zapytamy, czym dla nas, dla współczesnych Polaków jest obywatelstwo. Więcej na ten temat powie nam nasza specjalistka. Obywatelstwo to przynależność jednostki do określonego państwa, na mocy którego obywatel posiada określone prawa i obowiązki, ale również na odwrót. Państwo posiada prawa i obowiązki wobec tej jednostki. Obywatelstwo możemy zdobyć na dwa sposoby. Zgodnie z zasadą krwi, czyli dostajemy obywatelstwo takie, jakie mają nasi rodzice, oraz zgodnie z zasadą ziemi. Otrzymujemy obywatelstwo kraju, w którym się urodziliśmy. W Polsce panuje zasada krwi. Jeden z naszych rodziców musi być obywatelem Rzeczpospolitej Polski, abyśmy my również takie obywatelstwo otrzymali. Obywatelstwo przyznaje prezydent Rzeczpospolitej. Prezydent bierze pod uwagę kilka istotnych faktów. Na przykład to, czy cudzoziemiec ma się z czego utrzymać na terenie naszego kraju oraz czy mówi w języku polskim. Z Centrum Dialogu Julia Ryzner. Tuż przed materiałem Sabina opisała dla Państwa dzieje Polski po 1918 roku. Na chwilę zatrzymajmy się jednak na pamiętnym listopadzie 1918 roku. Kończy się I wojna światowa. Ludzie na całym świecie czują ogromny niepokój. Polacy biorą sprawę we własne ręce. W kolejnym materiale Patryk Lewy opowie nam, co działo się w Łodzi w listopadzie 1918 roku. Zapraszamy na materiał. Listopad 1918 roku. Na ulicach czuć, że zbliża się koniec I wojny światowej. To samo w swoich sercach odczuwali łodzianie i niestety w pewien sposób boleśni Niemcy, którzy przegrywali wojnę. Łodzianie, chcąc pozbyć się Niemców ze swojego miasta, stwierdzili, że przejdą do akcji ich rozbrajania. Na ulicy Gdańskiej i m.in. w Pałacu Heinzla doszło do pierwszych ataków na Niemców, które okazały się być sukcesem. Warto także wspomnieć o ataku na dworzec Łódź Kaliska. Tam łodzianie wraz z kolejarzami zabrali Niemcom bardzo dużo broni. Łodzianie starali się atakować urzędy, komisariaty i inne ważne miejsca, jeśli chodzi o swoje miasto. Koniec końców Niemcy opuścili Łódź 15 listopada 1918 roku. Z Centrum Dialogu mówił dla Państwa Patryk Lewy. Rozbrojenie Niemców to był dopiero początek. Polskę czekało wiele zmian, zarówno politycznych, jak i społecznych. Świetnie rozumiał to pierwszy prezydent Łodzi, Aleksy Rzewski. Przed Państwem krótki materiał o tym wielkim patriocie małej ojczyzny. Dzień dobry. Nieraz słyszeliście i będziecie słyszeć o sławnych patriotach łodzianach. Ale czy jest Wam znana postać Aleksego Różewskiego, pierwszego prezydenta Łodzi w II RP? Aleksy Różewski występował pod wieloma pseudonimami i kryptonimami. Gdy usłyszymy m.in. Adamski Józef, Przebój lub Jan Mroczek, możemy wiedzieć, że mówimy właśnie o nim. Aleksy Różewski wprowadził w 1919 roku obowiązek powszechnego nauczania. Oprócz tego był inicjatorem powstania pierwszej w Polsce apteki z tanimi lekami dla mieszkańców. To właśnie za jego kadencji powstała Kasa Chorych, Uniwersytet Powszechny oraz Miejska Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży. Był to łodzianin, który powinien być wzorem dla innych. A czy wiecie, że w Łodzi na ulicy Ratajskiej można zobaczyć na własne oczy mural stworzony na cześć Aleksego Różewskiego? Zachęcamy, żebyście poznali bliżej jego postać. Z Centrum Dialogu mówiła do Was Julia Ryzner. To już ostatni materiał, który dla Państwa przygotowaliśmy. Przygotowaliśmy na dzisiaj, bo już niedługo widzimy się na naszym kanale YouTube. Jeśli podoba Wam się to, co tutaj zobaczyliście, nie wahajcie się użyć przycisku subskrybuj. Żegnają Państwa Julia Pietraszewska I Sabina Baulis. Do zobaczenia.